Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie test baterii LiFePO 4 12,8V 100 Ah od RedOdo, także już pomału zaczynam zamykać listę. Trzeba będzie przedłużyć niedługo. Jak na razie się jeszcze mieszczę. Także co, słuchajcie, nie ma co przedłużać. Prezentacja baterii była. Lecimy. Co trzeba zrobić najpierw? Naładować. Wszystko przygotowane, że tak powiem. Plus do plusa, minus do minusa. Pamiętajcie, żeby do takich baterii używać ładowarek dedykowanych do LiFePO 4, do niczego innego. Dokręcamy. Taka rada, klucz przeważnie, żeby był taki długi, żeby się plus z minusem nie spotkał. To już będzie 50% sukcesu, że tak powiem. I tak, odpalamy. Trzeba troszeczkę, powiem wam, powerbanki poopróżniać raz w czas. Jak stoję, się nic nie robi, to też. Także od czasu do czasu, jak robię testy baterii, to wszystkie baterie ładuję z tych powerbanków. Później powerbanki sobie ładuję, jak jest ładna pogoda. Na razie kiepska pogoda, to korzystam z tej energii, która zgromadzona jest tutaj właśnie w powerbankach. Także słychać szum wentylatora. Bateria się ładuje. Jak się naładuje, to lecimy z testem rozładowania, później lecimy z testem ładowania, czyli zobaczymy, jaka jest różnica pomiędzy ładowaniem a rozładowaniem, i też do konkurencji, jak to wszystko wychodzi. Muszę procentowo zacząć tutaj pisać, bo już sam się w tych liczbach pomału gubię i będzie to też bardziej widoczne, bo jak wiecie, niektóre z baterii i to nawet RedOdo tylko 25,6 są u mnie już 2 lata, a nawet się obróci. I jak widzicie, testy już po 2 latach są robione, także też sobie procenciki tutaj dorysuję, będzie to bardziej widoczne. A tutaj zostało miejsce dla RedOdo 12V 100 Ah, bo jednak tych baterii najwięcej w tym zestawie jest przetestowanych. Także stawiamy go tutaj ładnie. To co, naładuje się i lecimy. A właśnie, zestaw już czeka tutaj. Zestaw do rozładowania czeka. Także zapinam baterię i lecimy z rozładowaniem. Dobra, niech się ładuje. No i bateria naładowana, odbiło. Tak, akurat sobie stałem. Końcóweczka mnie ciekawiło, także 14,3V. Przetwornica się wyłączyła. Przy okazji kurier dowiózł kolejny element, układankę, bocznik, monitoring magazynu energii i pojemności. Powiem wam, dosyć ciekawy temat. Jak się ma więcej baterii jak jedną, nawet jak macie baterię, to akurat nie ma Bluetooth, z Bluetooth jedną to ok, ale jak macie więcej baterii w układzie, tak jak ja, o tutaj, a macie jakiś prosty system, to taki bocznik załatwia wam monitoring całego systemu, tylko trzeba spełnić kilka że tak powiem założeń, żeby to dobrze działało. Ale dobra, o tym będzie, muszę się, że tak powiem, doszkolić w temacie. No i dobra, czyli co? Bateria jest naładowana i pamiętamy, zanim podepniemy baterię do przetwornicy, co trzeba zrobić? Naładować kondensatory, czyli żarówka, 2 przewody, plusik tutaj, czy z plusa, czy z minusa, to nieważne. Jak robimy tu, widzicie, błysnęło, nic nie zaiskrzyło, bo cała energia troszeczkę poszła w żarówkę. Kondensatory się naładowały w przetwornicy i teraz można śmiało już bez iskrzenia, bez niczego. Ja to oczywiście muszę 2 ręce mieć do tego. Widzicie, spokojnie, bez problemu. Plus do plusa, minus do minusa. Także co? Power on. Odpalamy. Przetwornica widzi coś. A już się powinno wszystko uruchomić. Bo to jest podłączone. 150 W idzie. Jak wam tak zrobię, to później dziwnie to będzie wyglądało. Ona powinna być w tej pozycji. No normalnie do montażu, tylko źle mi tutaj to w tej pozycji zamontować. I lecimy. 570 W. Także w standardzie.
A po przewodzie, gdzie to idzie? Tutaj. Także u mnie zawsze przeważnie 500-600 watów każdy test rozładowania leci. I tutaj mamy, o, musimy kliknąć jeszcze. A kurde, widzicie, ja ładuję. To jest geniusz normalnie. Coś mi tu nie pasowało. Przetwornica huczy, ale tu 0 pokazuje. Jedzie ładnie. 540 watów, także wszystko w standardzie, ten sam watomierz co zawsze. Tą chwilę to nie ma co się rozwodzić. To i tak nic nie zmieni. O, nawet bardzo ładnie pokazuje. Jedna i druga prawie to samo pokazuje przetwornica. Fajnie. Bateria 12,7 V i 23 stopnie ma przetwornica. Ona się nie będzie miała przy czym zagrzać. O! Zawiesimy jeszcze, słuchajcie, cęgowy. Idziemy ten od Wacka. Facet mi pożyczył. Większe cęgi ma. I tu powinno lecieć coś z 50 amperów chyba, nie? Także trzeba zakres do 400, bo będą robione testy baterii, nie tylko przetwornicy, a wtedy trzeba ją dobrze dociążyć na te 2000 watów. I go cyk tutaj gdzieś tak, żeby fajnie to było widać. O tu. O, tu go zostawimy. A mówię, idzie 51 amperków idzie sobie, 12,6 V, 12,7. No dobra. Przetwornica przy 10,5 ma się wyłączyć. Także wtedy to i tak, powiem wam, od 11 to tak w dół leci. I wszystko odcina. Czy ona ma do 10, do 10,5 leci, to wtedy już w oczach. Dobra, niech się rozładowuje. Godzina testu już. Także jak na razie nic z tego i tak nie wiadomo za bardzo. Ale jedzie. Prawie 52 ampery sobie. Tutaj naleci 570 watów. O, przetwornica się zagrzała. Mamy 43 stopnie i 12,5, 12,4. To jeszcze lifę po 4 po prostu. Także tam jest tak, że jest ładowanie, później idzie płasko i później w dół od razu. Ciężko z tego procentu strasznie wyliczyć, także z tym bocznikiem to też jestem ciekawą, chyba sobie później jakoś tak czas ładowania, rozładowania liczyć czy coś, nie wiem, powiem wam, ciężki temat. Dobra, słyszycie? Przetwornicę, tak sobie włącza wentylator, wyłącza, wyłącza. Tak jakiś tyg ma. Pierwszy raz się spotkałem z taką, przeważnie albo sobie tam cicho chodziły, później głośniej, a to ma tak, że włączy na sekundę i wyłączy. No nie wiem, każdy typ ma jakoś inaczej. Ale ja mu się jeszcze tutaj dotrze dobrze. Zostanie 3 razy tyle jak teraz ma. Bo teraz ma 500 watów, zostanie 2000 i wtedy to będzie huczyć chyba na okrągło. A i niech się rozładowuje na spokojnie. No i piszczy na mnie. No pierwszy raz widzę dopiero jak to wszystko działa. Tu czerwone, tu też czerwone. Czyli status wyłączona. Dobra, zobaczmy. Powiem wam, się zmachałem na rowerze 20 km. Mówią, że elektrykiem to się jak się jeździ, to się człowiek nie zmęczy, ale jak się pedałuje powyżej 25 km, 27 się pedałuje, żeby się zmęczyć, to się zmęczy, także to ci wystarczy, bo 11 stopni na polu, zimno, takie pogoda jest okropna. Ale dobra, już patrzyłem pod kątem, 1062 watogodziny, także wyciągnięte. A jeszcze sobie tak z ciekawości zobaczę, czy jak ją włączę i wyłączę i włączę, czy jeszcze wystartuje, bo 11,6 V ma. Dobra, wyłączamy. Włączamy. Co zrobi? A pewnie szybciej z tyłu. Działaj, pewnie zejdzie znowu do 10,5 V i się wyłączy. Fajnie, że się nie uruchamia z powrotem, bo nie niszczy baterii tym sposobem, że tak powiem. Dobra. Ładujemy i patrzymy na różnicę i na całą resztę. No i lecimy z ładowaniem. Teraz już nie zapomniałem włączyć. Ale w tą stronę trochę dłużej zejdzie, bo tylko 200 watów leci. Także no powerbanka raczej nie wystarczy, chyba żeby załadować do pełna. No jeszcze jest drugi, trzeci. Energii wystarczy na ładowanie. No i jeden się skończył, powerbank, lecimy z drugiego. Ale słuchajcie, pojawił się inny temat, bo
tak sobie teraz podszedłem, że nie miałem czasu. 1060 Wh, to może po roku z tej baterii mogę tyle wyciągnąć, albo i po dłuższym czasie, nie teraz. Tak zacząłem analizować, dlaczego tak mało. Bo za mało, bo to wyszło 88 albo 7%, albo 5 nawet procent. Nie, to jest za mało jeszcze na nową baterię, niemożliwe. No i tak jak mówiłem, pół volta, to okazało się, wszedłem w specyfikację przetwornic, no to jest troszeczkę inny temat. I tak, ta przetwornica od RDODO ma 90% sprawności, ale idzie do 10,5 V. Światło tu zgasło. Halo, fotokomórka. A ta od Wywora, słuchajcie, ma 85% sprawności. Tutaj nawet sobie specyfikację znalazłem, o, ale schodzi do 9,5 V. A w naszym przypadku 1 V to jest bardzo dużo i to jest ta brakująca właśnie energia. I te 9,5 V to też jest taka chyba granica, bo nigdy mi się BMS nie wyłączył w żadnej baterii. Raczej przetwornica szła po prostu w reset. No, książkowo 9,5 V to już no, granica. 10 V to jest granica BMS-a. A tak naprawdę tutaj taki bezpieczny to jest 10,8 V. No ale tak jak mówię, raz na rok trzeba od BMS-a do BMS-a zrobić teścik, czy wszystko działa, czy wszystko jest sprawne. No i jak nowe tak samo, także ładuję do pełna i zapinam przetwornicę, tą, którą zawsze używam, już nie kombinuję. Życie człowieka szybko uczy i lecimy jeszcze raz, bo to tak mało z tego wyjść nie może, to jest niemożliwe. Dobra, no jednak brakło drugiego. Trzeba było z tego jeszcze procencik dobrać, także naładowanie poszło 1500. Ja to sobie muszę chyba przestawić. A nie, dobrze był. Ok. 1525 Wh wlazło w baterię. No i co? Napięcie spada. Bierzemy się za rozładowanie tego tematu. No i lecimy drugą turę. 600 tutaj pokazuje na wyjściu, 621, tamto pokazywało chyba 500, ta 600, także ciekawostka, ale watomierz zawsze ten sam, to jest najważniejsze. Możecie więcej pobiera. Weźmy się tutaj, o tutaj weźmiemy tego maluszka, tym maluszkiem będzie lepiej w te przewody. Ok, dajemy mu DC. Zerujemy go i kurde, tak założyć, żeby znowu to odwrotnie trzeba. No i dalej jest problem. Kurczę, blade. O, dać. Będzie w minusie, to nie przeszkadza. O, a tutaj 47 pokazuje. Tam pokazywało 51 na tamtej przetwornicy. No zobaczcie, taka ciekawostka niby, ale weźmy drugiego. Co ten pokazuje? O, może on źle pokazuje. Tamten dobrze. Tak. Całe życie z czymś problem. No ten mi pokazuje 48. Ten 46 mi pokazuje. Tylko tak, tu jest zakres do 400 A, tam jest do 100. Czy bardziej ten będzie dokładny, jakby nie było. Tak go ładnie ustawił na środeczku. No prawie 47. A tam pokazuje 48,2. Różnicę 1 A. Jak poruszam tamtym. Oj, gdzie lecisz? Nic się nie zmienia. Dobra. Co by nie było. Energia idzie. Tylko z drugiej strony ile tu jest volt w ogóle? No, 12,9. Energia idzie. Watomierz liczy. Niech się rozładowuje. Dobra, musiałem jeszcze jedno sprawdzić, bo mi, słuchajcie, nie dało. Tutaj wychodzi tyle samo, co wychodziło przedtem.
znaczy pobór jest taki sam, te 540, tam 550, 548, no tyle samo idzie przez watomierz co z tamtej przetwornicy. I coś mi to właśnie nie pasowało. Myślałem, że może coś z tymi kablami jest nie tak, nie? Ale założyłem, czy może więcej, to samo, widzicie? 47 pokazuje amper poboru i tu też pokazuje, bo to jest 35 założone i to jest jako niby 32 substytut, dlatego że jest warkocz. No i wychodzi na to, że ta troszeczkę mniej pobiera, 3 ampery mniej więcej. Ale tak to wygląda, powiem wam. Także zdziwiony troszeczkę jestem. Niby mniejsza sprawność, 85%. Tylko wiecie, bo ja tam nie za bardzo jeszcze w tym temacie. Przez tą niższą sprawność mniej amperów pobiera i dłużej pracuje, czy jak? Nie wiem, o co chodzi. Zawsze tą testowałem i muszę się jej trzymać do końca, bo później właśnie takie chockie klocki wychodzą, jak się robi jedne testy cały czas, a później się no, innym sprzętem zaczyna to robić. Także lecimy tą do końca i wynik już powinien wyjść taki, jaki ma wyjść. No i tyle. Dobra. Niech się rozładowuje. No i chciałem sobie jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Dopiero teraz mi wskoczyło 12,7 V. Na tamtej przetwornicy było od samego startu 12,7, a tutaj nawet 12,9 wystartowało. Myślałem, że to będzie miało coś do rzeczy, ale nie. Dalej mamy 47,8, nawet spadło przy tym, chyba było na 48 amper, ale to mówię, te 0,2 w tą czy w tamto. Błąd tutaj pomiaru. O, to też sobie już pomalutku huczy. Jak jedna, tak druga sobie włącza wentylator, na chwileczkę wyłącza. Może to jest 2500 W, to 2000. Różnią się gabarytem, także też jest większa powierzchnia oddawania ciepła, także też jest, będzie, że tak powiem, mniej używać wentylatorów przy takim samym obciążeniu, to mam większą powierzchnię oddawania. Także leci sobie teścik dalej. A tu już prawie godzinę minęło, zobaczcie. Lecimy. Zaraz już pół kWh wyciągnięte. No i teraz to już powinno wyglądać tak jak zawsze i wynik powinien być taki, jaki ma być. Teścik leci. A mi się nie chciało już po drugi przydłużać, także w kaskadzie jedzie na jednego, później z tego idzie na drugiego i przy okazji fajnie, bo ten ma dwie indukcyjne na górze, to sobie mogę smartfony poładować, które mi monitorują te dwie baterie na dole i jeszcze tam trzeciego na kablu, także mamy tutaj normalnie elektrownię na całego. Cały czas coś się dzieje. No ta się głośniej domaga. Też nie odbija, mi się wydawało, że odbija 11,7. Także zobaczmy. Cicho! Krzyczysz. Uszy bolą. Co my tu teraz mamy, no? Pokaż tu się. O, no i to mi się podoba. 1146 Wh. Także w jedną stronę jest ok. Teraz lecimy w drugą stronę z ładowaniem. Zobaczymy na dwóch ładowanie i rozładowanie, jakie będą właśnie różnice. Sam jestem tego, powiem wam, ciekaw. Także przekładam, niech się ładuje, a ja na razie spadam, bo mam wyjazd. Czyli się w międzyczasie przez te 3 godziny na spokojnie naładuję. Z jednej strony ładowanie, z drugiej rozładowanie trzeciego powerbanka, także cykle porobione elegancko. No zobaczymy, co z tego finalnie wyjdzie. Także ja spadam, tutaj niech się ładuje spokojnie, nic się nie zapali. Do tej pory nie zapaliło, to się nie zapali. Mam plan też tu wszystko już poprzerabiać. Okablowanie całe, bo już mnie denerwują to za długie kable. I na 70 pozmieniać, zrobić taką fajną kaskadę, tylko muszę dołączyć tutaj jeszcze jedne 5 kWh i wtedy będzie jeszcze jedna modernizacja tego wszystkiego. Także to niekończąca się historia. Jak to mówią, never ending story, tak? Wróciłem, naładowane do pełna. Opla, tak mi się wydaje. Dzieł. I tutaj mamy 1539 Wh. Nawet jeszcze 8% zostało, także tu powinno wyjść, bo tutaj
1600 godzin mniej więcej jest pojemność. Dobra, zapisuję wynik i patrzymy na te procenty. Dobra, mamy to, słuchajcie. Także pierwsza próba 1280 Wh to jest nasz standard. Rozładowanie 1060 Wh dało 83%. Ładowanie 1525 Wh to jest 119% od zadanej, także widzicie jaka jest różnica. I teraz druga próba, bo to ta 83%, słuchajcie, to nie, bez przesady, to po roku baterie mają więcej. Jak widzicie, tutaj jeden test miałem akurat takich baterii. I wróciłem do przetwornicy, którą zawsze testuję te baterie. I tutaj mamy już wynik taki jak trzeba, czyli 1146 Wh, co nam daje 90%. I ładowanie to jest 1539, co nam daje 121%. Także dalej taka różnica. Ale jednak dalej mi zastanawia, bo tu jest 7% różnicy, a tu jest tylko 2% różnicy. Czyli wychodzi na to, że że przetwornica jednak to z wyboru trochę lepiej sobie radzi i od tej z Redodo. Także trzeba będzie to też potestować, ale to już materiał na inny odcinek. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Na razie lecimy z testami bieżącymi, a później będziemy się bawić innymi testami. Także bateria jeszcze teraz posłuży w magazynach, w pokazach, w innych rzeczach, a później tutaj na półeczkę będzie taki ciekawy zestaw. Będzie jedna bateria jedna będzie 24 i dwie 12 do tego, także jestem ciekawy, jak to się zachowa. Raczej powinno się normalnie zachować, nie powinno być problemu, ale jeszcze takie połączenia ja nie widziałem, chyba że ktoś ma takie dziwne połączenie, także zobaczymy, co z tego, słuchajcie, wyjdzie. Także słuchajcie, wszystkie linki w opisie, do baterii, do przetwornicy, do bocznika nawet. To za chwilę się biorę za zabawę tym bocznikiem, jak to w ogóle się uruchamia. Ciekawość, to trzeba się bawić. No i zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Także szczęścia, zdrowia, pomyślności. I co? Lecimy z tematem dalej.